Cześć, z tej strony Azji i witajcie w kolejnym odcinku Wciśnij Start. Japończycy mają prawdziwego świra na punkcie swoich pociągów. Na niemal każdej stacji znajdziemy punkt z najdziwniejszymi pamiątkami przypominającymi ten środek transportu. Od prowiantów w formie bento przez pałeczki, długopisy, maskotki na skarpetkach skończywszy. Rok temu nawet zaczęto emitować anime, gdzie super szybkie pociągi Shinkansen zmieniają się niczym Transformersy. Absolutnie nic mi już nie zdziwi. Z drugiej strony czemu się dziwić, skoro przeciętny pracujący Japończyk spędza ponad godzinę w komunikacji zbiorowej? Poziom rozwoju i kultury kolei jest nieporównywalny do rodzimych warunków. Równie dobrze można tę dobrą renomę spieniężyć. Oczywiście z racji tak wielkiego popytu na wszystko, co związane z koleją, nie ominęło to też przemysłu gier i automatów. Firma Taito zaczęła się zastanawiać nad taką grą od najwcześniejszych dni cyfrowej rozrywki. Stwierdzili jednak, że technologia jeszcze nie pozwala na ich wizję symulatora jazdy pociągiem. Dodatkowo zastanawiano się, jak zrobić grę, która przemówi do maniaków pociągów realizmem, ale jednocześnie nie będzie niezrozumiała dla ludzi, którzy wsiadają za stery maszyny po raz pierwszy. Zarówno fizyka jazdy, jak i zasady musiały znaleźć złoty środek między realizmem a zabawą. Technologia rozwijała się i pomysł był powoli wcielany w życie. Pomysłodawca i główny projektant gry Akira Saito miał jednak dużą przeszkodę do pokonania. Kierownictwo firmy nie było przychylne wizji drogiego automatu z wolantami i wskaźnikami symulującymi test pociągu. Woleli wydać grę na klasycznych przyciskach. Akira upierał się przy swoim pomyśle i ten urzeczywistnił się w 1997 roku, gdy do japońskich salonów gier zawitał automat z grą Densha de Go. Było to nie lada osiągnięcie i ryzyko. Nikt nie był pewien, czy pomysł się przyjmie i czy wpadnie wystarczająco dużo stujenowych monet, aby inwestycja się zwróciła. Jednocześnie sukcesem było zaimplementowanie prawdziwych linii, pociągów, stacji i realistycznego otoczenia renderowanego w czasie rzeczywistym. Oczywiście popularność konsol domowych nie była obca dla Taito i pod koniec tego samego roku wydali port na PlayStation. 電車運転ゲーム電車で GO 登場ママタイト Popularność franczyzy zaskoczyła chyba wszystkich z zarządem Taito na czele. 102 miliony sprzedanych egzemplarzy i niezliczone ilości specjalnych kontrolerów, które cieszyły się taką popularnością, że firma nie wyrabiała z dostawami, przez co gracze uskarżali się na ich braki na sklepowych półkach. Kontroler był wyjątkowo ciekawy, gdyż za niedużą cenę pozwalał na jeszcze lepszy poziom symulacji, znanej wcześniej tylko z automatów. Teraz już każdy mógł się cieszyć swoim własnym symulatorem, nie ruszając się z domu. Marka Densha de Go stała się znana w całej Japonii, a co za tym idzie, rynek domagał się więcej. Do dnia dzisiejszego powstało ponad 20 gier z tej serii, z których postaram się Wam przedstawić najważniejsze. Pierwsza wersja Densha de Go na domowe konsole wyszła na PlayStation, a w późniejszym czasie na komputery PC, WonderSwana i Game Boya Colora. Gra oferowała 4 trasy uwzględniające jedne z najpopularniejszych linii kolejowych w Japonii: Yamanote, obwodnicę Tokio, Tōkaidō, linię wiodącą ze wschodu na zachód kraju, łączącą największe miasta m.in. Tokio, Kyoto i Kobe, Keihin Tōhoku, linię wiodącą z północy na południe od Saitamy po Yokohamę oraz San-in, linię wiodącą wzdłuż zachodniego wybrzeża regionu Chugoku. Grafika jak na swoje czasy to był prawdziwy szał. Do tego absolutnie genialne udźwiękowienie. Słyszymy wszystko, przez stukot torów, deszcz, wycieraczki, przejazdy kolejowe, otwierające się i zamykające drzwi, aż po głos konduktora. ご乗車ありがとうございます。この列車は山手線内回り、品川、浜松町、新橋、東京方面行きです。 Naszym głównym celem jest dojechać na czas i zatrzymać się idealnie w konkretnym miejscu. Każda pomyłka odejmuje nam czas od bazowych 30 sekund zapasu, który dostajemy na start. Tu warto zaznaczyć, że jest to ekstremalnie trudna gra. Taito specjalnie obniżyło poziom trudności na automatach, aby ludzie nie czuli się oszukani, przegrywając chwilę po wrzuceniu monety. Nie będę zbytnio omawiał wersji na WonderSwana i Game Boya z racji tego, że są mocno uproszczone i zostały jedynie przekazane do zrobienia zewnętrznym firmom, aby jeszcze trochę wycisnąć zysku z rosnącej popularność markę. Warto natomiast dodać, że port na PC miał wydłużoną wersję jednej z linii kolejowych
oraz dodatkowy wariant innej. Densha de Go X posiadała dodatkowy odcinek linii Sanin, która zagościła na PC w pierwszym wydaniu gry, nadpisała poprzednią wersję automatów oraz została sportowana na Sega Saturn. Niestety gra na tym sprzęcie nie do końca daje radę. Gubi klatki jak głupia i do tego jeszcze wszechobecny Z-Fighting sprawiają, że wersje na konsole Sony czy PC-ty są o wiele lepsze i przyjemniejsze w odbiorze. 鳴ったら渡らない。赤いシグナル非常のサイン警報機鳴ったら渡らない。 JR 東日本。 Kisia de Go, wydane na PlayStation w 1999 roku, a na PC w 2000, nieco przełamała swoje założenie, dając nam do dyspozycji ciuchcię. Parowozem operujemy nieco inaczej niż nowoczesnym pociągiem, to też interfejs, jak i sterowanie zostało zmienione, aby bliżej odzwierciedlać poruszanie się takim pojazdem. Pojawiają się różne warunki pogodowe oraz możliwość zmiany kamery, by móc cieszyć się parą wylatującą z komina. Za dużo jednak ściągnięto z oryginalnej gry, dlatego to wydanie wydaje się być zbyt pospieszne. 小町一丁お客さん2だね電車で GO 2になって運転中。本当の2だタイト。走行の目安は時速90キロです。加速してください。 Densha de Go 2 Kohoku Hen mogła pochwalić się nowymi trasami, których, szczególnie na PlayStation, było znacznie więcej niż w pierwszej części gry. Oprócz znanej już Keihin Tohoku pojawiły się fragmenty linii Akita Shinkansen oraz Hoku Hoku, a na PSX dodatkowo zawitały obwodnica Osaki i linia Kagoshima, obsługująca wyspę Kyushu. Nic się jednak nie zmieniło w kwestii poziomu trudności. Ten był do tego stopnia surowy, że gracze PC-towi stworzyli haki, programy pozwalające im oszukiwać. Gracze konsolowi nie mieli tyle szczęścia. Wyszła też wersja Sansen Banzai, która poza dodatkowymi trasami nieco ułatwiła rozgrywkę, dając graczom więcej punktów i ograniczając kary za opóźnienia. Zawitała ona poza oczywistymi automatami także na PC i Dreamcasta. 新しいネゴすげえ新幹線新幹線これ見たことあるよ進行 OK 制限声に反応するってのが嬉しいよね落として落として落として早い早い早い早い早い出発進行マイクを使って超リアル僕らの電車で GO64 新登場この夏君も64で GO タイト。 Wariantem tej gry była wersja na Nintendo 64, która dodała tryb dla początkujących i obsługę systemu rozpoznawania głosu. Sprzętu, który możecie kojarzyć m.in. z Pokémon Snap. Densha de Go Professional na PlayStation i PC-ty, mimo swojej nazwy, jeszcze bardziej uprościła rozgrywkę. Zawiera te same trasy co w Densha de Go 1 i 2, no może niewiele więcej. Najważniejszą zmianą jest nowa mapka nawigacyjna, która pokazuje część tego, co znajduje się przed nami. Dzięki temu o ograniczeniu prędkości zostajemy poinformowani z wyprzedzeniem, choć wciąż niezbyt dużym, i będziemy mogli wcześniej zareagować. Nie trzeba już więc uczyć się tras na pamięć. Aby utrzymywać nasze zainteresowanie na dłużej, w miarę grania odblokowujemy dodatkowe pociągi, które z początku są dla nas niedostępne. Gra jest kompatybilna z Pocket Station, kartą pamięci do PlayStation z wyświetlaczem, gdzie można pograć w kieszonkową wersję gry nazwaną Dengo. パララパララパラララ電車で GO 名古屋鉄道編出たタイト。次は琴塚です Densha de Go Nagoya Railroad to pierwsza gra z tej serii, w której pojawiły się pociągi jednoszynowe, znane też jako monorail czy tramwaje miejskie. Tym razem mamy okazję pojeździć liniami Nagoya Meitetsu, a nie tak jak wcześniej JR. W Japonii istnieje wiele przewoźników, JR można przyrównać do naszego Intercity, a Nagoya Meitetsu do kolei regionalnych. Nowością w rozgrywce było zatrzymanie się na światłach i unikanie ruchu ulicznego. Przed odjazdem trzeba też zatrąbić. Jest to unikalne dla tej wersji gry.
Nagoya Railroad wyszła również na komórki. 次は成田山ですまもなく左側に大きな建物が見えてまいりますこの建物が成田山名古屋別院でございます来た4センチオーバーだ電車で GO がプレイステーション2から今度は通勤編次来たプレイステーションW kolejnej Densha de Go 3 Tsukinhen nareszcie następuje rewolucja. Przestarzała grafika ustępuje miejsce nowemu silnikowi i wita się z nową generacją konsol. Tym razem poza automatowymi wersjami w grę możemy pograć jedynie na PC i PS2. Poza oczywistym ulepszeniem tekstur i geometrii dodane zostały dynamiczne, zmieniające się warunki pogodowe. Postój na stacjach trwa dłużej, możemy oglądać otwierające i zamykające się drzwi oraz biegnących pasażerów, którzy nabrali 3D kształtów. Z niezrozumiałych dla mnie powodów zrezygnowano z mapki nawigacyjnej, przez co znów musimy uczyć się tras, zaś w samej rozgrywce nie pojawiło się nic nowego. Trochę szkoda. Poza tym gra jako jedyna z serii wyświetla się źle na nowych komputerach, dlatego polecamy zakup wersji na PS2. 2だね2が出るぞタイト Densha de Go Professional 2, pomimo dwójki w tytule, wcale nie jest odświeżoną wersją Densha de Go Professional. Jest to zupełnie inna gra na poznanym wcześniej nowym silniku. Umożliwia nam przejazd nieznanymi dotąd liniami Shonan Shinjuku, Tsurumi, Kosei, Nagasaki, Sasebo oraz Seto Ohashi. Wyszło na komputery PC i PS2. Dla ułatwienia zrozumienia punktu perfekcyjnego zatrzymania pociągu zostały ustawione kolorowe bramki, które są wizualną reprezentacją miejsca, w które celujemy. Pojawiają się przerażające postaci 3D i wraca mapka nawigacyjna. 昨年電車で GO を買っていただいた100万人の皆様へ電車で GO は2になって帰ってきます春までお待ちくださいタイトブレーキ3回博多発車停発 Densha de Go Shinkansen Sanyo Shinkansen Hen zostało wydane na komputery, PlayStation 2 i Wii. Gra była też sprzedawana wraz z kontrolerem z wyświetlaczem cyfrowym, co było nie lada gratką i wpłynęło też na cenę urządzenia. W tym momencie jest to obiekt kolekcjonerski. Niestety sama gra jest dość nużąca. Mimo zawrotnych prędkości, jakie rozwijają te super szybkie pociągi, gameplay nie oferuje zbyt wiele. Trasy są bardzo długie, a większość rozgrywki i tak mijamy tunele i przekraczamy wiadukty, zaś nasz wkład ogranicza się do monitorowania prędkości. Twórcy starali się nieco urozmaicić podróż, dlatego jeździe towarzyszy muzyka, pojawia się możliwość zmiany kamery oraz wyświetlają się krótkie scenki z wewnątrz pociągu, pokazujące, co porabiają nasi pasażerowie. Jest to jednak za mało, aby uratować grę od monotonii. Gra cierpi też na bardzo widoczne doczytywanie się otoczenia, które nie jest przyjemne dla oka. チンチン電車でのんびりと春夏秋冬旅がらす今度の伝言は今度の伝言は老長編タイトありがとうございますこの電車は五稜郭公園前松風町曲がりますのでご函注意ください館駅前十字街経由函館と熊井行きです W Densha de Go Ryojochen wsiadamy za ster tramwajów i małych kolejek nie tylko na wyspie Honshu, ale nawet Shikoku i Hokkaido. Widać tu duży kontrast pomiędzy poprzednią częścią. Tym razem mamy naprawdę dużo do ogarnięcia, aby bezpiecznie i sprawnie przewieźć pasażerów. Musimy uważać na ruch uliczny, trąbić przed każdym przejazdem, zatrzymywać się na światłach, zapowiadać stacje po odjeździe oraz otwierać i zamykać drzwi z odpowiedniej strony.
Gdyby komuś mimo wszystko było zbyt łatwo, mamy jeszcze tryb Pro, który jest o wiele bardziej wymagający, gdzie musimy zatrzymać się w odległości najwyżej 1 metra od celu i szybciej tracimy cenne sekundy bonusowego czasu. Mimo wszystko twórcy pomyśleli o opóźnieniach wynikających z warunków drogowych, takich jak oczekiwanie na sygnalizację świetlną, dlatego nie są one aż tak bezwzględnie karane jak w poprzednich grach. Wybaczcie, pro playerzy. Train Simulator plus Densha de Go Tokyo Kyuko-Hen to gra, która co prawda oferuje mechanikę znaną z poprzednich odsłon, jednak zamiast renderowanego dynamicznie w 3D otoczenia widzimy nagranie. Wynika to ze współpracy Mobile Train Simulatora i Densha de Go, mającej na celu przemieszanie fanów obu tytułów. Brakuje jednak czegoś, co czyniło omawianą tu serię fajną. Przez naturę nagrania wideo kontrola nad pociągiem może być utrudniona. Ograniczony klatkarz nagrania nie odzwierciedla dobrze poruszającego się pociągu, ani obiektów w tle, szczególnie przy niskiej prędkości. Maskotka tej wersji jest przerażająca, jej oczy świdrują twoją duszę. Nie patrzcie się na nią zbyt długo, gwarantuję, że będziecie mieli koszmary. Gra wydana jest na PlayStation 2 oraz PSP. あの電車で GO がついにファイナル。登場車種60種類以上、選べるダイヤ50種類以上、山手線、中央線、東海道線、大阪環状線、人気の4路線を収録。電車で GO ファイナル好評発売中。タイト。Densha de Go Final. Tak jak nazwa wskazuje, miał to być ostateczny tytuł z dopieszczoną grafiką, wieloma kompletnymi liniami kolejowymi i przyjemną rozgrywką. Jest tak zapewne, ponieważ gra stała się bardzo arcade'owa przez nowy system punktacji. Mamy teraz mechanikę chain, łączenie naszych osiągnięć, przez co jesteśmy nagradzani za poprawne wykonywanie zadań mnożnikiem, który jest podliczany na końcu trasy. Pociągów jest całkiem sporo i wyglądają bardzo dobrze w porównaniu do poprzednich odsłon. Każdemu odjazdowi ze stacji towarzyszy nawet prawdziwa muzyczka z peronu, a powiadomienia zostały zaktualizowane do tych, które możemy usłyszeć na żywo. Znów możemy zasiąść za sterami linii znanych z pierwszych odsłon gry. To jest Yamanote, Osaka, Chuo i Tokaido. W grze jest też tryb konduktora, gdzie zamiast prowadzić pociąg, musimy zapowiadać odpowiednią stację i otwierać drzwi ze strony, z której ludzie będą wysiadać na peron. Możemy nawet połączyć obydwa tryby sterowania pociągiem i pracy konduktora, jeśli ktoś chce tak hardkorowej rozgrywki. Pamiętajmy, że stacje zapisywane są w kanji, więc bez mapy i podstawowej znajomości japońskiego będzie ciężko. Mimo tej trudności sama gra jest najlepsza do ogrania dla osoby, która chce zacząć zabawę z serią. Menu jest w większości przetłumaczone, więc łatwo się połapać nawet kompletnie nowym graczom. Poza tym gra wyeliminowała całkowicie mus uczenia się teraz na pamięć przez odpowiednio wczesne komunikowanie o nadchodzących ograniczeniach, co zdecydowanie umila rozgrywkę. Choć gra powstała w 2004 roku na komputery PC, PlayStation 2 i automaty, to w 2018 została wydana wersja Densha de Go Plug and Play. Jest to typowy kontroler znany nam już z konsol, jednak tym razem podłączamy go bezpośrednio do telewizora przez kabel HDMI i do zasilania przez mikro USB. Wbudowany w nim mikrokomputer posiada ulepszoną graficznie wersję Densha de Go Final. Ciekawostką jest to, że początkowo gra miała koszmarne błędy, uniemożliwiające nawet przejechanie jednej z tras. Taito postanowiło, że tak być nie może i za darmo można wysłać sprzęt do firmy, aby ta go zaktualizowała. Mimo iż sprzęt wydany był tylko na rynek japoński, Taito pozwoliło na zwroty z zagranicy przez DHL. Koszt tej operacji musi być ogromny, ale tak poprawione wersje były już w pełni grywalne. Mówię musi, bo ta akcja cały czas trwa.
Kupując sprzęt na portalach aukcyjnych warto zwrócić uwagę na ten detal, inaczej doliczcie do ceny wysyłkę DHL-em do kraju kwitnącej wiśni. W Densha de Go Final możemy pograć na PSP. Niestety tam gra rozbita jest na kilka wydań, gdzie każda obejmuje inną linię kolejową. あの電車で GO が Nintendo DS で復活。タッチするだけの簡単操作、さらに昭和の路線を体験できる昭和モードも搭載。電車で GO 特別編復活昭和の山手線。 Densha de Go Special Edition Revived Showa Yamanote Line to wersja na konsolę Nintendo DS. Miała być odnowieniem serii na mobilne platformy z systemem nieco bardziej przyjaznym młodym odbiorcom. Naszym poczynaniom towarzyszy uroczy konduktor Bilecik, który przeprowadzi nas przez samouczek składający się z 5 etapów. Stras obejmuje, tak jak w tytule, jedynie najpopularniejszą pętlę Yamanote. Ale żeby nam się nie nudziło, pojedziemy zarówno współczesną wersją linii, jak i tą z ery Showa. To tak z okazji stulecia nazwania linii. Wydana została 6 lat po ostatnim tytule, czyli w roku 2010. Rok później w salonach gier na terenie Japonii ukazała się gra Kado no Renketsu Densha de Go. Karcianka, gdzie musimy zbierać fizyczne karty, które następnie odczytywał automat. Rozgrywką nie przypomina to żadnej poprzedniej gry. Okrojone wersje Densha de Go pojawiły się też na breloczkach czy komórkach. Wydawać by się mogło, że Final naprawdę zakończy historię Densha de Go, gdyż od 2004 nastał zastój i oprócz skromnego Densha de Go Showa Yamanote nie pojawiło się nic nowego. Jednak na początku 2018 roku twórcy serii zrobili wszystkim niespodziankę. Na jubileuszowe 20-lecie serii, poza wymienionym wcześniej Densha de Go Plug and Play, ukazała się całkowicie nowa wersja automatowa. 3 monitory, tablet między wajchami, duży kokpit i przepiękna grafika na silniku Unreal. To coś, na co fani tej serii skrycie czekali od lat. Znana mechanika, urozmaicona dodatkowymi czynnościami, które wykonujemy na tablecie i oszałamiające widoki otaczające nas ze wszystkich stron sprawiają, że z automatu nie chce się wychodzić. Dzięki 3 monitorom w końcu czujemy pociąg i łatwiej nam ocenić prędkość, z jaką jedziemy, co dodaje zabawie adrenaliny. Jest to zdecydowanie najlepiej wyglądająca gra, niestety poza Japonią w nią nie zagramy. Marzeniem byłoby, gdyby wyszła na PC czy PS4. Jeśli nie, być może kiedyś ktoś zrzuci grę z automatu i zemuluje, ale to będzie nieprędko. Póki co zostaje nam pojechać do Japonii, wejść do kokpitu, powiesić płaszcz, założyć białe rękawiczki i poczuć się jak prawdziwy maszynista. Ktoś mógłby wrzucić Densha de Go do jednego worka z innymi symulatorami, które z racji zalewu szajsem tego gatunku i wysokiego progu wejścia w poważne produkcje nie są u nas szczególnie popularne. Mimo to seria ta idealnie udowadnia, że można się dobrze bawić jeżdżąc pociągiem. Mechanika gry jest zrobiona tak, aby nie martwić się o technikalia, a jedynie skupić się na przyjemności z jazdy i bycia w tym perfekcyjnym. Połączmy to z dość realistycznym odzorowaniem otoczenia i japońskich realiów. Jest to spełnienie marzeń, które są często nieosiągalne. Tak jak nie każdy może być pilotem, tak nie każdy będzie maszynistą, a już szczególnie w Japonii. Na szczęście zawsze mamy szansę w świecie wirtualnym. Dziękuję za oglądanie. Pantograf w dół. Cześć.